Pracuję w Danone, jestem analityczką systemów biznesowych i zajmuję się wdrożeniami projektów z obszaru Data and Analytics dla regionu Europy Centralnej i pełnię też funkcję koordynatorki programu OneSource, czyli Danonowej transformacji do chmury. Myślę, że wszyscy Państwo doskonale kojarzycie firmę Danone, oczywiście z marką jogurtów na pewno, natomiast chciałabym uporządkować trochę wiedzę o grupie całej Danone, bo to nie tylko jogurty, ale również w skład grupy Danone wchodzą takie firmy jak Żywiec-Zdrój oraz firma Nutricja. Myślę, że najlepiej Daria opowie nam i przybliży zakres działania firmy i to, jakie produkty tak naprawdę w portfolio grupy Danone się znajdują. Danone jest światowym liderem na rynku żywności z produktami obecnymi w 120 krajach na 5 kontynentach, a w Polsce grupa Danone działa w 3 obszarach biznesowych. I jeden z nich to jogurty i produkty pochodzenia roślinnego, drugi to woda, czyli wspomniane już Żywiec-Zdrój oraz spółka Nutricja, czyli żywienie specjalistyczne i obejmuje to żywienie na najmłodszych, czyli niemowląt i dzieci oraz żywienie medyczne. I grupa Danone w Polsce posiada 7 fabryk, w których właśnie produkujemy te produkty. W Bieruniu jest fabryka Danone, mamy 4 rozlewnie wody oraz 2 fabryki produkujące jedzenie dla naszych najmłodszych konsumentów. I wszystkie spółki w grupie Danone są skupione wokół zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. I tak jak już wspomniałaś, to są kojarzone przez wszystkich na początku Danonki, ale też produkty roślinne marki Alpro, Bebiko, Babylon, które są pewnie znane rodzicom małych dzieci, a pracownicy sektora medycznego zapewne kojarzą produkty też Nutricji, a woda Żywiec-Zdrój to chyba wszyscy tutaj widzieliśmy i próbowaliśmy. Tak jak wspomniałaś, to duża organizacja, globalny zasięg, bardzo szerokie portfolio produktów, bardzo dużo marek, tak? Myślę, że to stawia zarówno w obszarze technologicznym, jak i w obszarze technicznym, no i też w obszarach związanych z ochroną klimatu. Tak jest. Na początku zacznę od tych obszarów związanych z klimatem i tutaj mogę podzielić się takim ostatnim newsem, czyli tym, że firma Danone ogłosiła nową strategię zrównoważonego rozwoju. Sporządziliśmy dokument, który nazwaliśmy Drogą Pozytywnego Wpływu i w nim znajduje się deklaracja o redukcji emisji metanu o 30% do 2030 roku. Emisja metanu jest związana właśnie z pozyskiwaniem świeżego mleka. A jeśli chodzi o obszar taki technologiczny, to tutaj też bardzo wiele się dzieje. Mamy duże ambicje data-driven, czyli chcemy, żeby wszystkie decyzje, które podejmujemy, były podparte danymi, oparte na wnikliwych analizach i właśnie danymi w swoich działaniach chcemy się głównie kierować. I tutaj takie ambicje technologiczne doprowadziły do niedawnego powstania hubu, takiego centrum danych właśnie w Warszawie, który świadczy usługi na całą Europę. I tutaj pracy hubów wspomagają też tacy partnerzy jak firma SI, która wspiera nas w dostarczaniu narzędzi Microsoft. Myślę, że to ten nasz wspólny projekt, czyli budowanie platformy OneSource, no daje firmie Danone takie mocne i stabilne podstawy, żeby oczywiście iść dalej, rozwijać się. A czy mogłabyś nam w skrócie przedstawić ideę i zasięg tego projektu? Bo myślę, że to też jest ciekawe. Jak Państwo słyszeli wcześniej, ostatnio te firmy się połączyły, tak? Więc no, wyzwań mamy sporo. Więc myślę, że Daria, możesz też nam chwilkę tutaj opowiedzieć o tym, jak to w tej chwili wygląda. Pracujemy teraz wspólnie nad wspomnianą platformą OneSource, czyli takim centrum danych. To jest taka globalna, scentralizowana platforma, która ma być czymś, co nazywamy po angielsku Single Source of Truth, czyli takim jednym źródłem prawdy, w którym zbieramy dane z wielu systemów w raportach udostępnianych dla biznesu. Ten projekt jest cały czas w realizacji, już wiele prac jest za nami, ale jeszcze część jest przed nami. I w samym naszym rejonie, czyli w Europie Centralnej, ten projekt jest realizowany w 12 krajach i ma wpływ na 1500 pracowników i to są nie tylko działy IT, ale też użytkownicy biznesowi tak naprawdę ze wszystkich działów biznesowych. I to, co też wspomniałaś, taki projekt ma dla nas teraz duże znaczenie ze względu też na to, że Danone niedawno połączył swoje procesy. Firma przeszła największą transformację organizacyjną w swojej 30-letniej działalności w Polsce, czyli wcześniej niezależne spółki Danone, Nutricja i Żywiec-Zdrój
połączyły się pod jedną strukturą zarządczą, co pozwoliło na zoptymalizowanie połączenie, uspójnienie procesów w firmie, ale też lepiej odpowiedziało na potrzeby lokalnych dostawców. Doświadczenie w podobnych firmach pozwala nam na takie optymalne wprowadzenie tego projektu migracyjnego i przejście do chmury. Tak mówiąc kolokwialnie, nie wynajdujemy koła na nowo, korzystamy z wiedzy eksperckiej i dostajemy wsparcie zarówno od strony backendu, czyli architektury, czyli przetwarzania, obróbki danych, ale też do późniejszej analizy, przygotowania narzędzi raportowych.